Wraz z Nowym Rokiem i zwiększonym zainteresowaniem dietą w sieci pojawia się wiele mylących i sprzecznych informacji na temat tego, jak odchudzać się z sukcesem. I jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie tracisz upartego tłuszczu, najprawdopodobniej popełniasz przynajmniej jeden z tych dużych błędów. Dlatego unikając tych typowych błędów związanych z odchudzaniem, będzie bardziej prawdopodobnie, że schudniesz skutecznie. Dlatego oglądnij to wideo do końca i odkryj prawdę o mitach dotyczących utraty tłuszczu, w które tak naprawdę de facto od tak dawna wierzyłaś. Gotowa? No to zaczynamy! Ten pierwszy błąd powoduje, że tracisz dużo energii i czasu na przygotowywanie i jedzenie posiłku. Mówię o tak zwanym mitycznym pomyśle, że trzeba jeść kilka małych posiłków w ciągu dnia, aby wesprzeć metabolizm i spalić tłuszcz. W myśl tej teorii większość planów posiłków fitness wymaga od 5 do 6 posiłków dziennie. No i ludzie, którzy zalecają tę strategię wysokiej częstotliwości posiłków, twierdzą, że utrzymuje ona wysoki metabolizm i konsekwentnie podsyca taki rzekomy ogień, który wspomaga odchudzanie. Ale czy to prawda? Odpowiedź oczywiście brzmi nie, bo przeprowadzona w tym temacie metaanaliza wykazała, że nie ma różnicy między tak zwanym skubaniem a obżeraniem się, jeśli chodzi o całodobowe spożycie i wydatkowanie kalorii. Innymi słowy, nie ma znaczenia, czy jesz wiele, czy kilka posiłków dziennie. Spożywanie takiej samej ilości jedzenia wpływa w ten sam sposób na metabolizm i tkankę tłuszczową. Co więcej, częstsze jedzenie może nawet utrudniać utratę wagi. Dzieje się tak, ponieważ jak odkryli naukowcy z University of Hawaii, częstotliwość jedzenia jest pozytywnie powiązana z przyjmowaniem energii. Nie musi to oczywiście oznaczać, że częstsze jedzenie spowoduje przybieranie na wadze lub to, że niższa częstotliwość jedzenia spowoduje utratę wagi. To w dużym stopniu zależy od tego, co działa na Ciebie, bo jeśli jesz wiele posiłków w ciągu dnia i trudno Ci schudnąć, spróbuj zmniejszyć częstotliwość posiłków. Następnie sprawdź, czy to pomoże Ci uzyskać lepszą kontrolę nad spożyciem kalorii. Następnym wielkim błędem jest zbytnie skupianie się na szczegółach, co często uniemożliwia ludziom nawet rozpoczęcie diety. Same zasady odchudzania i spalania tłuszczu są banalne. Po prostu, po pierwsze, spożywasz mniej kalorii niż spalasz i przez to zrzucasz kilogramy z wagi. Ale pomimo tej prostoty ludzie sprawiają, że dieta robi się bardzo skomplikowana i złożona, bo wiele osób gubi się i czuje przytłoczenie, gdy zaczyna coraz bardziej skupiać się na mniej istotnych szczegółach, bo czy mięso czerwone, czy białe, jak długo po treningu trzeba wypić szejk białkowy i jaka jest najlepsza pora dnia spożywania węglowodanów i tak dalej. No i oczywiście są to interesujące pytania, ale w ogólnym rozrachunku rzeczy te będą miały bardziej znikomy lub żaden wpływ na wyniki odchudzania. To, co powinno być istotne dla Ciebie, to po pierwsze deficyt kaloryczny, a po drugie pewność, że codziennie spożywasz wystarczającą ilość białka i błonnika. To wszystko. I jeśli zastosujesz się do tych dwóch ogólnych wskazówek, spalisz tłuszcz i poprawisz skład ciała. Zatem nie daj się przytłoczyć, bo jest wystarczająco dużo niedopasowanych informacji, które przyprawią Cię o zawrót głowy. Po prostu jedz to, co lubisz i jak lubisz i przestrzegając swoich celów kalorii i makroskładników, bo każda dieta może działać, o ile jesteś w stanie utrzymać ją długoterminowo. Ok? Inną kwestią jest myślenie, że nie można przytyć jedząc czysto. Zdaję sobie sprawę, że podstawy zdrowego odżywiania sugerują, że powinnaś jeść więcej pełnowartościowych posiłków
i tych takich nieprzetworzonych produktów, takich jak owoce i warzywa, chude białka, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze. No i oczywiście powinnaś unikać wysoko przetworzonych przekąsek, słodyczy i pakowanych produktów spożywczych. Zgadzam się również, że takie proste podejście ma wiele zalet, bo jedząc jednoskładnikowe, pełnowartościowe jedzenie możesz schudnąć, gdyż badania pokazują, że spożywanie większej ilości owoców i warzyw może pomóc w utracie wagi, jak i w zarządzaniu nią. Bo zaletą zdrowego jedzenia jest to, że żywność taka jak owoce i warzywa ułatwia automatyczną kontrolę spożywania energii, a zawarty w nich błonnik powoduje, że te kalorie są bardzo sycące, dlatego mają tendencję do zmniejszania całkowitego spożycia kalorii w ciągu dnia. Ale jednakże postawmy sprawę jasno. Czyste jedzenie nie zmniejsza potrzeby bycia w deficycie kalorii. Nadal musisz spożywać mniej kalorii niż spalasz, jeśli chcesz spalić tłuszcz, pomimo że jesz czysto, bo tutaj wielu ludzi popełnia błąd, bo uważa, że jeśli jedzą czystą i przyjazną dla utraty wagi żywność, nie muszą się martwić o to, ile jedzą. Ale to jest nieprawda. Zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę zdrową żywność, taką jak na przykład orzechy, bo tego rodzaju pokarmy mogą być bogate w białko, jednakże przewaga tłuszczu sprawia, że są bardzo kaloryczne i łatwe do przejadania się. I pomimo, że jesz zdrowe orzechy, to nie czyni cię wcale to odpornym na przejadanie swojego dziennego zapotrzebowania i tym samym odkładania tłuszczu przy tej okazji. Myślę, że bardzo ważne jest, aby wszyscy doszli do punktu, w którym nie muszą śledzić kalorii i mieli taką naturalną intuicję opartą na doświadczeniu. Jednak możesz nie znać, szczególnie na początku, na pamięć tych wszystkich etykiet żywieniowych produktów oraz ich kaloryczności i zawartych w nich makroskładników. Dlatego bardzo łatwo jest nie doceniać, ile kalorii jesz. Dlatego jeśli śledzisz spożycie posiłków, możesz pomyśleć, że masz deficyt kalorii, nawet jeśli tak nie jest, bo badania jednoznacznie pokazują, że ludzie nie doceniają tego, ile jedzą i dodatkowo zaniżają spożycie kalorii nawet o 2000 kalorii dziennie. Zatem, jak sama widzisz, lepiej jest śledzić spożycie kalorii, ważąc jedzenie, umieszczając je w aplikacjach do tego przeznaczonych. No i to szczególnie na początku, bo w ten sposób dowiesz się, ile faktycznie spożywasz, a to pozwoli Ci mieć wyniki od pierwszego dnia. Oczywiście to nie jest coś, co będziesz musiała robić w nieskończoność, bo gdy będziesz mieć większe doświadczenie w śledzeniu kalorii, prawdopodobnie dokładniej oszacujesz na oko spożycie kalorii i makroskładników, szczególnie jeśli regularnie jesz te same potrawy i posiłki. Jasne? No, to dziękuję bardzo, że chciałaś poznać te 4 główne błędy dietetyczne, na które należy zwrócić uwagę, jeśli Twoim celem jest spalanie tłuszczu. Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo i postanowiłaś w zamian zostawić kciuk w górę. A jeśli interesuje Cię poznanie 6 najczęstszych błędów, które możesz popełniać podczas odchudzania, koniecznie przeczytaj artykuł, do którego link znajdziesz w opisie tego wideo. Dziękuję serdecznie za miło spędzony czas. Naprawdę to wiele dla mnie znaczy. Dlatego jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w temacie diety i odchudzania, śmiało skontaktuj się ze mną, bo mój coaching online pomoże Ci wreszcie schudnąć skutecznie, a do tego nauczę Cię, jak utrzymać tę nową wagę na lata. To co? No, wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym wideo na tym kanale. Trzymaj się. Cześć.